Cześć menedżerowie, witamy w magazynie Na Miękkiej Gumie. Pierwszy magazyn w 53. sezonie. I jak zawsze poprowadzi dla Was Gatto oraz Pozioma. Witamy serdecznie wszystkich widzów. Siema. Oczywiście zanim przejdziemy sobie dalej, dzięki bardzo za to, że nas oglądacie. Dziękujemy bardzo za udostępnienia, za lajki, za subskrypcje. Oczywiście prośba o to, żeby właśnie nasz kanał zasubskrybować, żeby zostawić tą łapkę w górę. Zawsze to dla naszego rozwoju in plus. Więc od tego zaczynamy, a jeżeli chodzi o kwestię właśnie pozdrowień, to tutaj chciałem pozdrowić Slamera, Sławka Drabika, ale także Pawła Cabana, ambasadorów gry Speedway Manager. Chyba dawno o tym nie wspominaliśmy, a będziemy, no taki mały wstęp robię do tego, tak, zbierać pewien materiał w nadchodzącym tygodniu i nie tylko, myślę, że to będzie taki intensywny okres, gdzie pewnie spotkacie się także z naszymi ambasadorami w relacjach wideo. To chyba tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o początek, także jeszcze raz pozdrowienia dla Slamera i dla Pawła Cabana. Pozdro, pozdro. Pozdro, tak jest. No to co, to zbieramy się za emocje ligowe. Ja jeszcze chyba bym chciał jedną rzecz tutaj dodać, zanim przejdziemy sobie do tych emocji ligowych. Pewnie pisałeś to na czacie Pozioma, No. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, że już jakby mamy klepnięte nazwy tunerów, tak, i tutaj w zasadzie Zgadza chyba się. jedyna zmiana jaka zaszła to, no na prośbę oczywiście Ashleya Hollowaya, aby używać nazwy ASH Tech jako jego marki po prostu, więc no taką też nazwę zgodnie z jego tutaj zaleceniem przyjęliśmy w grze. Także na chwilę były skróty, teraz już wszystko wróciło do normy. Gra, no też w tym zakresie można powiedzieć, że szerzej pracujemy nad pewnymi rzeczami, też nie będę zdradzał, ale jakby tutaj sygnalizuję, że cały czas jesteśmy aktywni także w środowisku żużlowym, o czym pewnie w najbliższych tygodniach się dowiecie. No to Staramy co? się jak możemy oczywiście. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, słuchajcie, ten dzisiejszy SM magazyn będzie poświęcony przede wszystkim ligom. Zaczniemy sobie od Ligi Adeptów, potem przejdziemy do lig seniorskich, natomiast chcieliśmy Wam powiedzieć, że akurat dzisiaj nie będzie losowania. Losowanie będzie jutro, zrobimy taką małą dogrywkę, czyli magazyn Na Miękkiej Gumie Ekstra. On pojawi się jutro wieczorem z kolei, także będzie tam już losowanie nagród w związku z naszym konkursem, którym był zostawienie opinii, Był. tak? Zostawienie opinii, Tak. lajki, udostępnienia i generalnie rzecz biorąc dla 4 menadżerów przygotowaliśmy nagrodę 150 speedcoinów plus Kevlar, który przygotuje Mateusz Matusiak, a Rise Speed, którego oczywiście pozdrawiamy, dziękujemy także za robotę, którą do tej pory wykonał. Dobra, to Znaczy, chyba... ja myślę w ogóle, że tam będzie trzeba dolosować jeszcze chyba jakiegoś 5. i 6. gracza, bo tam kilka jest tych opinii naprawdę bardzo fajnych. A też mam na to pomysł, także tak, dokładnie wszystko już będziecie albo zobaczycie w magazynie Ekstra w dniu jutrzejszym. Dokładnie. Okej, no to startujmy. Zaczniemy sobie dzisiaj od Ligi Adeptów. Też taka była sugestia od Was, od graczy. No to startujemy i opowiemy co nieco na temat Ligi Pierwszej. Ligi Młodzieżowej Pierwszej. No Pozioma, jako ustępujący mistrz już no nie macie w tym roku w pierwszej lidze. Co byś tutaj Nie mam. o tej lidze powiedział? No co, no obecnie rządzi Kurczok na pewno, 12 punktów, no tak, 12 punktów, 202 małe. Drugie miejsce, fajnie widzieć Daniela, udało się w końcu gdzieś tam wyskautować młodych i zainwestować w nich i widać, zwraca się to, no, pojawił się ryba w pierwszej lidze. Miejsce trzecie Legion. No i co, jeżeli chodzi o statystyki tak naprawdę, no to potwierdza nam się tutaj pierwsze miejsce Kurczoka, jest Edward Lemon. Tak naprawdę bardzo fajny zawodnik, wydaje mi się, że będzie to kapitan albo jest szkolony na kapitana, bo jest wysoka waleczność tutaj razem z przywództwem. Dodatkowo 2 graczy od Ryby, tak jak mówiłem, fajnie, bo pojawili się. Jest jedynym menadżerem, który ma 2 reprezentantów w tej pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o statystyki. No tak naprawdę Borys Kazimierczak i Sławomir Latosi również wydaje mi się, że są to zawodnicy, którzy są przygotowywani pod kapitanów danych drużyn, ale no to zobaczymy. Tak, i tutaj faktycznie zerknąłem sobie na Lomana, wysoka zarówno waleczność, jak i koncentracja, faktycznie zawodnik, który prawdopodobnie, no będzie na pewno na niego Kurczok stawiał. Zresztą akurat aktualny lider Ligi Adeptów, powiem Ci więcej, Eryk Konieczny też wygląda naprawdę bardzo dobrze, co prawda tam z tym przywództwem presja, agresja już jest różnie,
no ale waleczność i koncentracja wysoka. Natomiast jest tutaj mocny skład 15-latków czy 14-latków, jeżeli chodzi o Kurczoka, więc no też to będzie być może taki złoty miod. No ale póki co po tej pierwszej rundzie tak jakby Ligi Adeptów komplet zwycięstw, no bo 12 punktów. A warto przypomnieć, że w tym czwórmeczu pierwsza drużyna zdobywa 3 punkty, druga 2, trzecia 1 i ostatnia drużyna jest bez punktu. Ja bym tylko jeszcze zwrócił, bo kiedyś już zwróciłem na to uwagę u Rada i teraz też sobie zobaczyłem tych pierwszych 3-4 zawodników. Często bywa tak, że ci 10-latkowie nie jeżdżą w lidze. Pytanie po prostu moje do menadżerów, czemu ich nie puszczacie? Czy to jest jakaś taktyka, czy jakiś zamiar, bo jakby u każdego się to powtarza i bardzo jestem ciekaw tego tematu. No i też ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj czwarte miejsce SKKŻ2 Tacha, natomiast Legion, ekipa Legion to jest też taki całkiem niezły widocznie miot tych adeptów, dlatego że menadżer jest chyba któryś sezon z rzędu w pierwszej lidze, jeżeli chodzi właśnie o Ligę Adeptów, więc to też taka ciekawostka. Jak widać, no w tym momencie na przykład w tej lidze też jedzie Speedway Hojny Łódź, czy jedzie drużyna Raczka, czy właśnie tutaj jest Jerry z motorkami. Wilczki. Tak, czyli jakby... Wilczki. Tak. Wilczki też się znajdują, dokładnie tak, 303, więc jakby no przeplatają się tutaj ci nowi menadżerowie, czy też te kluby krótszym stażem z doświadczonymi menadżerami. Fajnie to wygląda ogólnie. Do tego po prostu Zaczęło się mieszać. zmierzałem. Dokładnie tak. No dobra, przejdźmy sobie teraz w takim razie do lig seniorskich. Zaczynamy standardowo od Ligi Pierwszej, a tu na czele z 7 punktami drużyna Arbomaniaków. Na miejscu drugim Speedway Team Węgli, aktualny mistrz Speedway Managera. Miejsce trzecie Speedway Hojny Łódź, miejsce czwarte Orły Radzia i tak dalej. Ostatnie miejsce Nowa Huta Ninjas. Jaki masz komentarz do tej ligi Pozioma, zanim pewnie ja co nieco o niej opowiem? Znaczy co, no Arbo widać tutaj się od gryza do gryza. Ostatni sezon udało się utrzymać po tym mistrzostwie. Oczywiście Węgli zeszłosezonowy mistrz, natomiast no, Arbo mocno pnie do przodu, jedna porażka tylko i wyłącznie. Gonią go chłopaki, czyli Węgli i Araj. Orły Radzia również czwarte miejsce, wszyscy 3 wygrane, 2 porażki, stąd Arbo na pierwszym miejscu z tym jednym remisem. Tak. No i ten remis u Ciebie zdobyty tak naprawdę w zeszłym Dokładnie tak, ten właśnie remis jest u mnie. Powiem szczerze, że jestem zagubiony na początku tego sezonu, w sensie nie tak jakbym chciał ustawił się skład w meczu z Darkiem, który wygrałem, potem powtórzyłem ten skład, ale w innej taktyce z Arbo, kompletnie to zawiodło. No trudno mi cokolwiek na razie powiedzieć. Na razie szukam, więc ostatnie miejsce, ale chciałem powiedzieć, że tak łatwo broni nie składam, bo jednak uważam, że skład jest mocny i jestem w stanie nawiązać tutaj rywalizację z pozostałą, nawet i tutaj z czołówką, która jest, powiem tak trochę nieskromnie, a jeśli nie, no to znaczy się, że się kompletnie zagubiłem w tym sezonie i nic już mi to nie dało. Okej, jeżeli chodzi o terminarz, tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy 2 słowa powiedzieli na temat meczu, który został rozegrany w ramach 5. kolejki. A tym meczem był, przepraszam Was bardzo, zacznijmy sobie od początku. A tym meczem był mecz Arbomaniaków Addis Gorzów Speedway Team, który to mecz Arbo wygrywa tylko 2 punktami. 46 do 44. Tak, nawiązuje do tego, że wywozi kolejkę wcześniej ode mnie remis, później na twardej nawierzchni bodaj Długi Tor ma Arbo, tylko 2 punktami zwycięża z drużyną Addis Gorzów Speedway Team, w której to, no na co należy zwrócić uwagę, Paweł Chlip pojechał bardzo dobrze, 16 punktów. Natomiast no nie było trochę juniorów, w sumie 4 punkty zdobyli. Natomiast tu bardzo ładny wynik Edward Chudy, 6+1. Edward Chudy to jest jeszcze junior, czy to jest już jakiś taki... Nie, to jest junior, tak, dobrze widzę, bo To jest junior, no. po rezerwie. Pomimo tych, no tutaj miał też Arbo jakieś literki, defekty, taśmy i tak dalej. Natomiast summa summarum wygrywa 2 punktami, udaje mu się ten mecz zwyciężyć. Jeżeli chodzi, no też wygrywa ten mecz w ostatnim biegu, który zakończył się rezultatem 4-2. No, generalnie rzecz biorąc, mecz był w miarę, można powiedzieć, wyrównany. Zgadza się. Zgadza się, dobra. Więc jeżeli chodzi tutaj o tą ligę, w następnej kolejce, tak sobie sprawdziłem, bardzo ciekawy mecz Speedway Team Węgli Orły Radzia.
Ja goszczę u Araja, no zobaczymy co będzie. I bardzo ciekawy mecz Darmak-Arbomaniacy. Myślę, że to będzie bardzo interesujący mecz, bo Darkowi coś widzę, nie wychodzą wyjazdy, no ale u siebie jest w miarę pewnym punktem i zdobywa albo gromadzi zwycięstwa. W statystykach, i słuchaj, dawno nie było w pierwszej lidze statystyk seniorów, poniekąd trochę dlatego, że no właśnie zawsze był Paweł Chlip najlepszy, ciężko było tutaj kogoś znaleźć, a w tym momencie Paweł Chlip dopiero 5. średnio biegopunktowa, średnia 2,3, natomiast najlepszy jest Dolmat z Arbomaniaków, dobrze widzę? Tak. Dominik Dolmat, przepraszam, Delimat. Delimat, o właśnie, Delimat. Tak, z tym, że on ma tylko 5 biegów, nie? Ale wynik 2,6 jak najbardziej sążny, jak pokazuje najlepszy, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. No mamy Matsa Hansena od Węgliego, mamy Mirona Sztancla od Rada, to są też już nazwiska, które się tutaj pokazywały. No i 2 chłopaków od Araja, czyli Bork i Giedę. Ale także 2 chłopaków od Darka, Winter i Tesar. Także tutaj od razu dorzucę statystykę seniorów i przejdźmy do juniorów może tutaj. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, bo twój Felix Damianson się nam odbudowywuje tutaj, widzę powoli, jest 4. pozycja, średnia 1,3, 21 punktów, 20 biegów. Wydaje mi się, że to bardzo dobry wynik jak na odbitkę po zeszłym sezonie. No wiadomo co, Miron Piekarski, Ireneusz Latosi od Adisa, no, ekstra ekipa. Tak, no tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o adeptów, myślę, że każda drużyna ma swojego przedstawiciela w pierwszej dziesiątce. 2, nawet się znalazło ode mnie, 2 od Araja, 2 od Rada, także tutaj akurat wszystko wygląda naprawdę bardzo na wyrównanym poziomie, zwłaszcza, że słuchaj, zobacz, że średnią 1,0 i większą, jeżeli chodzi o juniorów, ta średnia zaczyna się od Chrisa Mortona ze Speedway Hojny, gdzie on ma 5. pozycję, tak? No więc ci juniorzy poniżej, albo mamy takich słabych juniorów teraz w pierwszej lidze w tym sezonie, taki mamy miod gorszy, albo po prostu też no jednak składy są mocno wyrównane, mam tutaj na myśli też seniorów i dlatego też no juniorzy mają trudniej, żeby przebijać się i zdobywać dwucyfrówki na przykład. No dawno się to chyba w pierwszej lidze nie zdarzyło. Pytanie, czy na przykład gdzieś tutaj menadżerowie nie zaczęli mieszać na pozycjach 6-7 też, nie? Bo to może być też wynik tych... Tak, w ogóle tych wiesz, średnich. pojawił się ja tutaj to zarzucę, pewnie będą nas menadżerowie oglądać, to też będziecie mieć jakieś zdanie, bo pojawił się taki temat, nawet myśmy sobie taką dyskusję gdzieś tam prowadzili, żeby właśnie tabelę biegów na tyle zmienić, żeby wyrównać tutaj te szanse, tak, żeby juniorzy spod 6 i 7 jechali tyle samo biegów z juniorami. No bo tak naprawdę ten numer 6 czy numer 14 jest trudniejszy od numeru 7 czy od numeru 15. Ja wam podrzucę swoje zdanie, to jest moje zdanie jako menadżera, ja bym tego nie do końca bym chciał to zmieniać. Dlaczego? No bo wydaje mi się to taki trochę element taktyki, czy dać lepszego juniora pod 6, czy dać lepszego juniora pod 7, czy gromadzić punkty właśnie na innych juniorach, czy też nie. Dajcie w komentarzach znać, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie, będziemy o tym temacie pewnie dyskutować. Przeszliśmy sobie poziomo dzięki temu płynnie do Ligi 2-1. Tutaj na czele drużyna KSG Górnik też, no właśnie, tak jak i w pierwszej lidze Arbo, tutaj 7 punktów. Miejsce drugie Jerry i jego motorki, miejsce trzecie Mentowski, 4 Paranoid, Ryba i tak dalej. Natomiast mocno wyrównana liga i tu chyba jedynie druga ekipa Speedway Team Węgli raczej się nie będzie do końca być może liczyć w walce o awans. No, Roberta, którym zajmuje miejsce 7, bym tutaj nie skreślał. Natomiast wiesz co, zanim sobie omówimy tą ligę, to chciałbym, żebyśmy sobie przeszli właśnie do terminarza tej ligi, dlatego że tutaj myślę, że to niespodzianka. Z jednej strony OKP przegrywa u siebie z drużyną Mentosków Częstochowa 44-45. Co ty pozioma na to? Ciekawy wynik. Natomiast tutaj widziałem, że w drużynie OKP jeden junior tam wypadek, wykluczenie tak naprawdę i myślę, że to też spowodowało ten wynik, bo gdzieś tam ten bieg był wygrany tylko 3-2 poprzez właśnie ten wypadek. No i fajna praca tutaj Mentowski Częstochowa po twoich namowach czy nawoływaniach, że tak to nazwę, pozycja numer 8 wykorzystana, więc 11 punktów. Super. Tak, no fajnie. wiesz co, znaczy na mowach, może nie na mowach, ale zwracałem na to właśnie uwagę,
Ale wiesz, to też dobrze, że o tym mówisz. Zanim się do tego odniosę, tu chciałem jeszcze właśnie zwrócić uwagę na końcówkę tego meczu, dlatego że w biegu 14 5-1 wygrywa drużyna gości i ten bieg chyba zapewnił im to zwycięstwo, no bo później kontra w biegu 15 OKP 4-2, ale mimo wszystko porażka 4-4, 4-5. Wiesz, to jest z jednej strony faktycznie Igor Michalak, który doznał kontuzji, to niestety bieg 11 był dla niego pechowy, więc oddał te punkty za darmo z jednej strony, aczkolwiek wiesz, no tutaj Hubert Pociejkowicz, który jechał z drużyny OKP, no mógł wywalczyć tak naprawdę remis, więc no jakieś tam szanse były. Natomiast no świetny występ Tomasza Kałużnego właśnie pod numerem 8. Ja tylko chciałem zobaczyć, czy Tomasz Kałużny, tak, bo on jest jako jeszcze junior, ma 21 lat prawdopodobnie. No więc zrobił grandę robotę, no ale też menadżer Mentosków Częstochowa, którego pozdrawiamy, słuchaj, u niego też Norbert Odżywolski, senior, wypada. Oliwier Szczawiński zaczyna mecz od taśmy, także no na pewno był to bardzo ciekawy i dramatyczny mecz. Jakbym go miał wybrać jakiś taki mecz kolejki, to był to by na pewno ten mecz, bo było tutaj bardzo dużo nieprzewidzianych sytuacji, można powiedzieć takich dramatycznych zwrotów akcji i ostatecznie drużyna OLO, czyli Mentowski Częstochowa, wygrywają. No i być może to będzie ten sezon, w którym drużyna wywalczy awans. No ciekawa sprawa, bo to nie pamiętam, czy to jest Beniamin. Nie, to nie jest chyba Beniaminek drugi. Nie. Olo to jest. Olo pechowo przegrał awans w ubiegłym sezonie. Nie wiem, czy Tak, pamiętasz, tak, ale pechowo tak, przegrał tak, awans. tak. No właśnie. Faktycznie, to było oddawanie punktów w Częstochowie, tak zwane. W drugiej i tam w którejś piątej chyba, czy szóstej. Aha, no widzisz. No więc taka to była historia. Jeżeli chodzi o statystyki, tutaj Dries Dourden z Paranoid, najlepiej punktującym seniorem. Zwracam uwagę na drużynę motorków, bo pamiętasz, gadaliśmy ostatnio tam w poprzednim magazynie, tak, Bergkamp odchodzi na emeryturę, tutaj Henry też już wiekowy, nie wiadomo co to będzie, czy tam na odwrót, już nie wiem, ale oni kończą kariery, a tu Jerry wchodzi jakby nigdy nic, jest Antoni Zubek, nie, jest jeszcze Antoni Zubek i jest Tomasz Leśniewski w pierwszej dziesiątce, pomijając Henry'ego, najlepiej punktujący seniorzy. No, także powiem szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Jerego. Zacnie. No widać, że się zabezpieczył. Dobre planowanie. Wypada Bergkamp, wpada Leśniewski. Zapewne wypadnie zaraz Henry, no bo to 40-latek. Wpada Zubek. Zobaczymy. Bardzo fajna taktyka dobrana pod kątem rozplanowania od zawodników odchodzących na żużlowe emerytury. No właśnie, a teraz wrzuciłem statystyki juniorów. Powiedz mi proszę, no bo tutaj jest co komentować, także oddaję Ci głos. No co, no Kacper Woryna nadal pierwsze miejsce, nic się nie zmienia. Z drużyny OKP dwóch zawodników, Ryszard Bubel, Igor Michalak. Bardzo fajni zawodnicy, podpatrzyłem sobie tutaj, jeżeli chodzi o parametry. Tacy powiedzmy, że odpowiadaliby mi. Ekipa KS Górnik, drugi Mateusz Szczepaniak na 8. miejscu. 5 juniorów ze średnią powyżej 1,0. No jakby tutaj żaden nie odpuszcza, wszyscy jeżdżą, nie ma tutaj juniora, który przejechałby tylko 2 czy 3 czy 5 biegów, także no widać, że jest walka. Mentowski Częstochowa również mają tutaj przedstawiciela Tomasza Kałużnego, no i Ryszard Riedel, wiadomo, budowlanie Rybnik, to też już jest nazwisko, które pojawia się. Ja tutaj dodam, że imponujące są średnie biegopunktowe Woryny i Kałużnego na poziomie lig pierwszych, tam 1, 2, 3. Tak. Jeżeli juniorzy po 5 kolejkach, po 20 kilku biegach mają średnie powyżej 2,0, raz, że wiesz, ja sobie ostrzę tutaj takie zęby, można powiedzieć, na rywalizację Woryny z Kałużnym, jeżeli chodzi o miano najlepszego juniora w tej drugiej lidze. Gdybyśmy mieli takie nagrody, jakieś, nie wiem, Oscary, nagrody w ogóle dla zawodników, to ja myślę, że to byliby kandydaci do juniorów sezonu. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Zwłaszcza Woryna już któryś sezon, zresztą Kałużny też, któryś sezon z rzędu już naprawdę robią niezłą robotę. No i tak, i przedstawiciel budowlanych Rybnik. Też popatrz, że dopiero od 5. pozycji jest ta średnia 1,0 i większa. Poniżej ci juniorzy mają tą średnią niższą. Tak. I tym samym wjeżdżamy do Ligi 2-2. W Lidze 2-2 na czele ekipa Darmak 2, miejsce drugie Pawlus, trzecie miejsce Kurczoka, potem Rekinerow Rybnik i tak dalej. PKM Czewa na miejscu ostatnim. No, twoja liga, więc oddaję Ci głos tutaj w pełni na podsumowanie. Jak się okazuje, wjeżdżam drugi raz do drugiej ligi i drugi raz zbieram łomot. No co, Darmak pierwsze miejsce,
7 punktów, tylko i wyłącznie jedna porażka, 1 remis. Pawlus i Kurczok miejsce drugie, trzecie, 3 wygrane po 2 porażki, bardzo podobne zdobycze punktowe, jeżeli chodzi o małe punkty. No i tu myślę, że będzie walka o miejsce czwarte tak naprawdę w tej lidze, bo jest tutaj i LKS Lądek, i Speedcar Lublin, i Rekiny Row Rybnik, no i Speedway Hojny Łódź. Myślę, że będzie ciężko tak naprawdę, żeby się utrzymać, natomiast zobaczymy, jest jeszcze na pewno na to szansa, w miarę wyrównana opcja, pomijając kwestię pierwszego miejsca Darka. Okej, Wydaje mi się, że to już jest. tutaj ostatnio zwycięstwo twoje, 4-7, 4-3 z LKS-em Lądek 2. Trudno było wygrać? Jakoś przygotowywałeś się specjalnie do tego meczu? No tak, no kilka, jeżeli nie kilkanaście nawet sparingów, przygotowanie, przejrzenie też klubu partnerskiego, w zasadzie to jest klub partnerski, przejrzenie też pierwszego klubu pod kątem umiejętności zdobywania doświadczenia na poszczególnych nawierzchniach, to też pozwoliło mi na pewno na wygraną, aczkolwiek to nie był łatwy mecz. I w tej kolejce, może nie tyle w tej kolejce, co mieliśmy tutaj pojedynek. Czekaj, żeby tego dobrze zobaczył. Nie, no w tej kolejce właśnie spotkały się dwie najlepsze ekipy. No właśnie, Darmak 2, druga ekipa Darka wygrywa z Pawlus Speedway Team 46-44. I tutaj, zanim oddam Ci głos, w zasadzie też w ostatnim biegu klasycznie, no 5-1 akurat wygrywa w biegu 15 para Darka. Natomiast no do tego momentu ten mecz, można powiedzieć, układał im się nieźle. Potem bieg 13-14, można powiedzieć, że taka mała katastrofa. Także Tabak i Kulik, tak? Dobrze patrzę, w ostatnim biegu przegrywają. Tutaj mam na myśli a propos parę Pawlus Speedway Team. Przegrywają 5-1, albo inaczej, Zając i Guzik wygrywają 5-1 i cały mecz. No ciekawa sprawa, tym bardziej, że Tabak tak naprawdę przywalił defekt, nie? W 15 biegu, więc to też pewnie pozwoliło na to 5-1 trochę łatwiejsze. Tabaka, przepraszam, Tabaka. Natomiast tak, no tu troszeczkę Darek uciekł spod topora tak naprawdę, no bo ten bieg, tak jak powiedziałeś, 13-14, dość taki mocno przyciśnięty ze strony Pawlusa. Ciekawe, czy to wynik zmiany taktyki, czy wymiany opon w trzeciej turze, no. To też fajnie by było, jakby ktoś kiedyś w końcu się z nami podzielił tymi niuansami swoimi. Wiesz co, ja Ci mogę powiedzieć a propos swoich niuansów, albo może skończmy ten mecz tutaj jeszcze omawiać. No. W ekipie Darmak 2 tutaj bardzo dobry rezultat seniorów Zająca i Guzika, zrobili dwucyfrówki. Brakło Krzysztof Hampel na pozycji 13. No znowu pytanie do Darka, kto był kapitanem w tym meczu. Natomiast brakło na pewno juniorów po stronie gospodarzy, bo po stronie gości Bartosz Zmarzlik 6 punktów. No to dobrze zapowiadający się junior, skrojony z promocji Mój Adept w grze. Także na pewno Pawlus będzie miał z niego sporo pociechy. No i do momentu 15 biegu Dawid Tabaka no wyłapał tam defekt, ale miał 11 punktów, 1 bonus, czyli praktycznie jechał z kompletem punktów w tym meczu. Także pech, jeżeli chodzi o ten 15 bieg. Tak, niestety, no bo tak jak nawiązałeś tu do Bartosza Zmarzlika, to teraz sobie patrzę, średnia 1,5, jeżeli chodzi o ranking, trzecie miejsce, także faktycznie bardzo dobry zawodnik. Tak jest. No i tu mamy kogo? Jeżeli już wywołałeś juniorów, to wrzuciłem statystyki juniorów, bo też tutaj przedstawiciel LKS-u Lądek 2, Speedway Hojny Łódź 2, także no tutaj pewnie objeżdżani są ci juniorzy, którzy kiedyś trafią do pierwszego składu. No i Kai Vegeta, 6. pozycja, widzę, że też ta twoja wielka nadzieja, jak tam się rozbudowywuje ten zawodnik. Nie, no rozbudowuje się dobrze, siła i wytrzymałość przyrasta. Co prawda, no to jest jeszcze nadal 19-latek, więc nie oczekuję od niego nie wiadomo czego, ale myślę, że fajnie już, że pojawił się ze średnią powyżej 1 na 6. miejscu. Wróży dobrze. Zobaczymy w przyszłych sezonach, co będzie prezentował. Mocno go dopinguję na pewno. Dopingujemy go oczywiście wszyscy. Dopingujemy każdego zawodnika tak naprawdę, aby się rozwijał jak najlepiej. Wrzuciłem jeszcze statystykę seniorów tutaj na podsumowanie. Maciej Pawelec, tak? Maciej Pawelec z ekipy Kurczok Gniezno. Potem Jędraszyk, potem Tabaka właśnie ze Speedway Pawlus Team. Max Frick z PKM Czewa i jest 3 przedstawicieli ze Speedcaru Lublin. Ale chyba nie widziałem przedstawiciela ze Speedcaru Lublin właśnie w pierwszej dziesiątce juniorów, więc pewnie u Jospena też być może jakaś przebudowa, albo nie wszedł najlepiej w ten początek sezonu.
Tak, no ale 3 seniorów, 5., 6., 7. miejsce, wszyscy 2-2, 2-3, 2-3 średnie. Bardzo dobry prognostyk na przyszłość. No kwestia tego, tak jak mówisz, co tam z tymi juniorami u niego się No dzieje. właśnie, no właśnie. Także też drużyna, która być może jeszcze o awans powalczy. Liga 3-1 i tutaj w tej lidze 3-1 na czele Panther EPC, przepraszam. Menadżer BML 93, którego pozdrawiamy. Zwracamy na to uwagę, bo no jest to menadżer, który pojawił się we wrześniu 2022 roku, czyli już któryś tam sezon z nami jedzie. Natomiast no tak wyrazistego prowadzenia jeszcze u tego menadżera nie widziałem w trzeciej lidze, bo on już zagościł parę razy. Dlatego też chciałem się właśnie na tej drużynie chwilkę zatrzymać. Natomiast na miejscu drugim w tej lidze Adis Gorzów Youth Speedway Team, potem RKS Kolejarz Rawicz, motorki Bartka. Wódz, mamy Motorynkę, Wódza Wódzynka, Danielsena i Stara Gwardia Nakło na miejscu ostatnim z 3 punktami. W tej lidze w ostatnich meczach, czy też w ostatnich kolejkach, akurat tutaj żadnego meczu sobie nie przygotowaliśmy, ale właśnie patrzyłem, że Pantery pewnie wygrywają u siebie 54-36. Drużyna też, o ile się nie mylę, akurat Pantery miały 2 mecze u siebie, tak. Natomiast też pewnie wygrywają z drużyną Danielsen, także wiesz, no jeżeli ekipa, która jest na pierwszym miejscu też pewnie u siebie wygrywa dwucyfrowo, no to ma naprawdę spore szanse na awans. Znaczy tak, no tu jeżeli chodzi o Panterę, to 14 sezon, bo zaczął w 39, to jeszcze tak podrzucę. Naprawdę super fajni juniorzy, obydwaj nie wiem, czy któryś z nich na pewno no, będzie musiał być wybrany na kapitana, natomiast obydwaj z wysokim przywództwem, z wysoką agresją. No i bardzo ważne, nie kupieni, a swoi, więc tutaj widać, że Panther EPC postawił na swoich, jeżeli chodzi o szkolenie. Natomiast jeżeli chodzi o samą drużynę, to mamy Rowińskiego od Kanesa, mamy Foltyna od Węgliego, więc widać też, że to nie są przypadkowe transfery. No, jak Kanes, jak i Węgli są to zawodnicy, którzy wiedzą jak trenować swoich i myślę, że tutaj fajnie się dogadali. Ja bym jeszcze podrzucił 2 słowa o Starej Gwardii Nakło, bo mamy to jest Beniaminek. Wygrana, jedna wygrana, 1 remis, 3 porażki co prawda, natomiast myślę, że nie dostaje do zera, walczy mimo 8. miejsca. Zobaczymy, może jeszcze gdzieś tam uda się podbić o parę oczek do góry. Tak, no ja tutaj wiesz co, akurat patrzyłem w następnej kolejce Stara Gwardia Nakło pojedzie z Wódzem Wódzynkiem, więc będzie miała też szansę pewnie podreperować trochę ten rezultat, zwłaszcza, że wiesz co, nie patrzyłem jedynie jak w tej kolejce, jak w tej lidze wygląda sprawa właśnie, jeżeli już powiedziałeś o Starej Gwardii Nakło, bo jesteśmy po 5 kolejkach, nie? I tak nieraz jest terminarz ustawiony, że na przykład na te 5 kolejek, czy w ogóle w tej pierwszej rundzie masz 2 mecze u siebie pod rząd, albo 2 na wyjeździe pod rząd, nie? Więc być może tak też to się ułożyło ekipie Starej Gwardii Nakło. No dobra, no to jeszcze statystyki tutaj w tej lidze. W seniorach to tylko wrzucę, że Jerzy Szmaj najlepiej punktuje. Damian Druszcz, to jest zawodnik Panther, potem Damian Druszcz z RKS-u Kolejarzu Rawicz i Czajkowski, Karol, dobrze patrzę, z motorków Bartka. Gdybyś pozioma o juniorach powiedział tutaj właśnie w tej lidze. Chociaż już w sumie powiedziałeś dużo, ale jakbyś jeszcze tak to spiął klamrą ładnie. Znaczy generalnie tak, od 8. miejsca średnia powyżej 1, no to już coś, co sygnalizuje, że liga jest mocno wyrównana. 2 przedstawicieli od Adisa, pierwsze miejsce Olivier Fornal z motorków Bartka, no i drugie miejsce Max Lonkan wymieniany, jak i 7. miejsce Julian Nutter wymieniany z Panther. Bardzo dobra liga, stąd też myślę, że Stara Gwardia jest na samym końcu, ze względu na to, że niestety po prostu trafiła na dobrych przeciwników. No tutaj nawet KS Motorynka czy Danielsen to nie są przypadkowi menadżerowie, którzy występują już w naszej grze naprawdę od kilkunastu albo nawet i kilkudziesięciu miesięcy. Sezonów, przepraszam. Dokładnie tak. No więc tym większe gratulacje dla menadżera Panther. Liga 3-2. Na czele Unia Mościce, potem Orzełki Radzia, DS Team, Silesia Wrocław. No taka liga, w której w zasadzie no Green jest bez porażki, 9 punktów, czyli bardzo wyraziste prowadzenie. I wydaje się, że jest to kandydat do awansu. Druga drużyna Pawlusa na ostatnim miejscu, więc raczej to kandydat pewnie bardziej walczy o utrzymanie, ale pewnie kandydat do spadku. Natomiast akurat w tej lidze przygotowaliśmy mecz, w którym Silesia Wrocław, Unia Mościce podejmowała na własnym torze drużynę Silesię Wrocław. Mi się wydaje, że te dwie, znaczy tak jak już wspomniałem, Unia Mościce będzie walczyła prawdopodobnie o awans i tego nie odda. O tyle
Silesia Wrocław też mi się wydaje, że włączy się mocno do walki o awans. I w tym meczu, nie wiem jak sobie patrzysz na klasyfikację punktową, zresztą zanim do niej dojdziemy, to ostatni bieg wygrywa Silesia Wrocław 5-1. W zasadzie można powiedzieć, że już w biegu 14 menadżer Green zapewnił sobie zwycięstwo wraz z Unią Mościce, ale przegrywa ostatni bieg 1-5. W sumie 46-44 wygrywa. Co byś tutaj Pozioma powiedział? Znaczy ja się zastanawiam, dlaczego w ogóle Azura Nanok pojechał w tym Dokładnie tak. 15 biegu. Nie wiem, czy Dokładnie to jest tak. wynik szkolenia, czy może jakiś taki easter egg, jak to się mówi, przedświąteczny, przedwielkanocny. Natomiast uważam, że jeżeli zostałby Dariusz Maślanka na ten 15 bieg, to Green mógłby tutaj wygrać z dużo większą Green, z dużo większą przewagą, natomiast tak wyszło jak wyszło. Znaczy wiesz co, Juniorzy Azura... 6-6, no. Azura Nanuk ma 30 lat. To jest zawodnik, którego tutaj z tego co widzę po cechach Green na pewno stworzył z kreatora tak zwanego, czyli z tej promocji mój adept w grze. Natomiast też właśnie zastanawiało mnie to, czym kierował się Green. Jeśli będziesz nas oglądał, to wrzuć proszę komentarz, czym się kierowałeś akurat wybierając Azurę Nanuka w biegu 15, bo jest zwycięstwo, mogło być ono bardziej okazałe, biorąc pod uwagę, że według mnie teren albo rewanż, Silesia Wrocław ma szansę na bonus tak naprawdę, nie? No więc tutaj to pytanie Tak, właśnie, tak. każdy, tak jak nam ostatnio też Olo wyjaśnił, dlaczego postawił wtedy chyba na Milnera, nie do końca nam to Tak. pasowało, tak teraz wiesz, pytanie właśnie, dlaczego nie pojawił się w tym biegu 15 Azura Nanuk. Fajnie będzie prześledzić później tą Ligę 3-2 na sam koniec sezonu tak naprawdę, na którym miejscu będzie Unia Mościce. Jeżeli będzie pierwsza, no to jakby tutaj nie ma tematu do rozmowy. Natomiast jeżeli będzie tam coś na styku, to możemy fajnie wrócić do Właśnie, tego tematu, wiesz, ale ja bym... Trzeba to zanotować, czy ten bieg nie Tak. będzie miał później wpływu na przykład na awans Greena, bo się okaże, że w dwumeczu z Silesią wypadł gorzej i albo różnica małych punktów zdecydowała, że nie awansuje, Dokładnie. albo może dwumecz o tym zdecydować. Także będziemy faktycznie obserwować z zainteresowaniem. Tak, ja bym tu jeszcze dorzucił, bo Dawaj. 12 punktów juniorzy Greena przywieźli i bardzo fajny wynik versus w zasadzie 2 punkty Silesii Wrocław, także fajnie. Tak, zwracaliśmy nieraz uwagę właśnie na juniorów Greena, teraz faktycznie oni się rozwijają, wtedy nam właśnie Green wyjaśniał, że słuchajcie, ale oni mają tam 18 lat, no i teraz właśnie już dochodzą do tego pełnego wieku i bardzo ładny rezultat faktycznie tych juniorów w Unii Mościce. To tylko szybko o statystykach. Najlepiej punktującym zawodnikiem jest Kevin Stormowski, dobrze patrzę, Silesia Wrocław. Tak. Potem mamy Inglotas, Orłów, Radzia i Łęgowik z Rowu Rybnik S.A. Sorry, ale tak mam strasznie małe literki, tutaj muszę to zmienić. Jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj z kolei Norbert Grada z Silesii Wrocław, proszę. Antoni Janowski z Unii Mościce. No właśnie, wiesz co, bo też patrzyłem sobie, że ogólnie w statystykach juniorzy Silesii Wrocław dobrze stoją, zwłaszcza tutaj Graba, natomiast nie poszedł mu mecz ewidentnie z Unią Mościce, tak czy inaczej. Natomiast jest to menadżer właśnie a propos Silesii Wrocław, który też rozwija fajnie swoich juniorów. No tak teraz patrzę, to Graba Graba. przywiózł tylko 1 punkt. No właśnie, nie poszedł No, mu ten mecz. ciekawa Nie sprawa. poszedł mu ten mecz. Widocznie Green po prostu ma wyszkolonych tak juniorów, że tutaj powalczyli szabelkami na tyle mocno, że po prostu zostali juniorzy Silesii objechani. Dokładnie tak. To też ciekawe, co miało tutaj większe znaczenie, ale przejdźmy sobie teraz już do Ligi 3-3. W Lidze 3-3 na czele Fal Przemo, miejsce drugie Apator 556, miejsce trzecie Rykowisko i miejsce czwarte Karzet Rex Radomsko. Tutaj zatrzymam się i wrzucę od razu terminarz, dlatego że doszło nam tutaj do ciekawego pojedynku w czwartej bodaj kolejce. Rykowisko Apator 556, dobrze? Patrzę, chyba to był właśnie dokładnie ten czwarta mecz. runda. Czwarta runda, Rykowisko Apator 556, 47-43.
No na pewno wydaje mi się, że obie ekipy będą w grze o awans. Co o tym sądzisz, Pozioma? Znaczy tu w ogóle 3 pierwsze miejsca, 8 punktów tak naprawdę każdy z zespołów. Jedyna różnica jaka jest to, że Cynek tutaj ma 2 remisy, a Fal Przemo i Apator mają po jednej porażce i jedno zwycięstwo więcej. Na pewno będzie ciekawie. Myślę, że między tymi 3 drużynami rozegra się awans do drugiej ligi. No i co? Stal Manchester, 5 meczy, 5 przegranych, 0 punktów. Szkoda. Tak, tak. No generalnie drużyna, która raczej będzie dostarczycielem punktów w tej lidze i też wydaje się, że jest to pewny kandydat do spadku. Wrócę jeszcze do meczu Rykowisko-Apator 556 Toruń, dlatego że no, ten pojedynek akurat zwrócił moją uwagę z tego względu, że też w ogóle był to mecz ogólnie wyrównany. Nawet tutaj nie miał większych szans Cynek, żeby odjechać, więcej niż na 4 punkty bodaj. Natomiast wiesz co, wyrównany mecz zakończył się 4-7, 4-3 i tu chciałem tak jeszcze zwrócić uwagę na, nawet wrócić do tego mojego meczu wcześniej, który był właśnie rozgrywany, gdzie Arbo zremisował. Versus na przykład taki mecz jak tutaj. Tutaj był mecz bardzo wyrównany, nie? Gdzie jednak nie miał możliwości menadżer Apatora 556 zastosować rezerwy taktycznej. To chodzi mi o to, że no, to, że przegrał 4 punktami, też pokazuje, że jest naprawdę mocną drużyną i będzie się liczył w grze o awans do drugiej ligi. Natomiast wiesz co, versus na przykład swój mecz i remis z Arbo. Ja tam prowadziłem non-stop, praktycznie co chwilę miałem różnicę na plus 6 punktów. Pamiętam, że Arbo mógł stosować rezerwy taktyczne na lewo i prawo i tu nie chodzi o to, że która tam, wiesz, żeby umniejszać któremuś menadżerowi, tylko chodzi właśnie o to, że czasem mam taki, inaczej, że jest czasem taki mecz, gdzie ja mogę te rezerwy taktyczne stosować i trzeba je mądrze stosować, mądrze je zastosować, patrzeć na kogo puścić rezerwę taktyczną, żeby nie puszczać rezerwy taktycznej na najmocniejszą parę, tylko na przykład na parę seniora z juniorem. Arbo mądrze jakby wrzucał te rezerwy taktyczne i tak mnie wypunktował, tak? Więc jakby to też nawiązuje do tego, że jak czasem są takie mecze wyrównane, gdzie tej rezerwy taktycznej zrobić nie możemy, a czasem jest tak, gdzie trzeba je zastosować i należy to zrobić umiejętnie. No właśnie jestem ciekaw, czemu Karol Paluch tutaj nie odjechał. Nie znam akurat tego zawodnika, czy to jest jakiś słaby narybek, natomiast nie odjechał żadnego biegu. W sumie jest na pozycji numer 2, więc teoretycznie powinien być znaczącym ogniwem zespołu, a tu jednak 8 wpada, 4 biegi za niego i jednak same zera, więc czy to dobra decyzja? No, może kontuzja numer jakaś, może to była kontuzja, wiesz? Ja tak obstawiam, że od początku był zawodnik kontuzjowany i po prostu był zastępowany pod 8. No, tego już teraz nie zobaczymy, ale tak mi się wydaje. Okej. Okej, najlepiej punktującymi zawodnikami tutaj w tej lidze Grzegorz Sochacki, senior 26680 oraz Mirosław Kowalik z Apatora 556 2667. Przy tej okazji, ja nie pamiętam, ale akurat mieliśmy tą sytuację tutaj z drużyną Apatora 556, która ma ten jeden sezon z zawieszenia, jeżeli chodzi o transfery. Tym bardziej o tym chciałem wspomnieć i przy okazji na wizji powiedzieć, że tak, z jednej strony dziękujemy Marlastorowi za wyrozumiałość, podszedł do tematu naprawdę bardzo profesjonalnie, napisał, przeprosił, wyjaśnił, wiedział, że no, nie uniknie kary, więc jakby super, naprawdę zajebista reakcja, dlatego też o tym pozwoliłem sobie wspomnieć. Pomimo zakazu jakby tutaj nie przeszkadza menadżerowi włączyć się do walki o awans do drugiej ligi, także powodzenia. Fajnie, ale Fal Przemo, pierwsza pozycja, 5 riderów, wszyscy powyżej średniej 2-2, 2-2, 2-3, 2-3, 2-3, rewelacja. To myślę, że to będzie mocna strong ekipa. No, mocna ekipa. Ja myślę, że Fal Przemo na tą chwilę stawiam, tylko że wiesz, u niego znowu juniorów trochę brakuje, ale obstawiam, że Fal Przemo będzie tą drużyną, która się między właśnie Marlastorem, Cynkiem, a drużyną Fal Przemo rozegra się tutaj walka o awans. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, na jedną ekipę Karzet Rex Radomsko, dlatego że jest to drużyna, która debiutuje w lidze trzeciej. Menadżer, który stażem jest no, dość krótkim, ale radzi sobie naprawdę bardzo prężnie. Czy patrzyłeś coś pod kątem drużyny Karzet Rex Radomsko? Znaczy w ogóle drużynę Karzet Radomsko chyba żeśmy omawiali, albo w poprzednim, albo 2. Tak. Z tego co pamiętam, to jest 8 sezon. No teraz nie ma możliwości podglądu, natomiast to jest chyba 8 sezon tej drużyny. Super wynik. 2 wygrane, 1 remis, 2 porażki. 4. miejsce, 5 punktów. Tak naprawdę jest sezon. pierwszą drużyną. 8. No, tak mi się kojarzyło.
tak naprawdę jest pierwszą drużyną po tej topowej trójce, no i zobaczymy, co pokaże reszta, bo no, tu Stal Manchester raczej wydaje mi się, że nie będzie groził utrzymaniu KZR Radomsko. Zobaczymy, co pokaże Górnik, bracia Kowalscy i Race Team dwójka. Dokładnie tak. I zamykając tą ligę, zwracam uwagę na juniorów, na statystyki juniorów, a tutaj juniorzy właśnie drużyny Górnik 1. A Górnik 1 to chyba partnerski klub budowlanych Rybnik. Ja pamiętam, że oni ostatnio też miał Robert bardzo mocnych juniorów. No i teraz Nikodem Jasinowski oraz Łukasz Pękala są najlepiej punktującymi juniorami, ale też trzeba pochwalić Cynka, w pierwszej dziesiątce ma w sumie 3 juniorów. Puszakowski co prawda wchodzi z rezerwy, ale też robi punkty. No i Wiesław Jaguś z Apatora 556, Kępowicz z RKS-u, Skarzet Rex Radomsko. No wygląda tu, wszystkie jakby kluby, o których powiedzieliśmy, się tutaj przewijają w tej statystyce juniorów, także będą to mocne ekipy w tej lidze na pewno. Ale Nikodem Jasinowski, poczekaj, Nikodem Jasinowski najwięcej biegów w zasadzie na równi z Leonem Machnikiem, który jest na 3. miejscu. 21 biegów, 33 punkty, średnia 2,048. Bajka. No, tak, imponująca. Dlatego właśnie też czuję, że Robert tutaj szkoli juniorów. W ogóle coś mam takie przeczucie, że on buduje jakby skład właśnie na bazie swoich adeptów i za kilka sezonów właśnie o nim usłyszymy, o czym już nieraz wspominaliśmy. Liga 3-4, tutaj KS Unia Unisław na czele, na miejscu drugim Piotery, trzecia to ekipa Startu Lublin, 4. miejsce KS Motorynka i tak dalej. Ja tu trochę jestem z przypadku, powiem szczerze, nie chciałem awansować, ale awansowałem, więc wygrywam u siebie, remisuję, nie jest źle. Ale w tej lidze chcieliśmy zwrócić uwagę na mecz KS Motorynka, KS Unia Unisław, a jakże? Jeżeli jedzie Sebek, to mecz musi się zakończyć remisem i ten mecz też zakończył się remisem. Ale chciałem zwrócić uwagę, bo to jest wartościowy remis na wyjeździe, prawda? Nie? KS Motorynka, czyli Kika u siebie remisuje z Sebkiem, a więc to jest handicap dla Sebka, jeżeli chodzi o walkę o awans. No i ja stawiam, że ta drużyna wróci do drugiej ligi. Też mi się tak wydaje. No tu nie oszukujmy się, jeszcze z taką drużyną jak KS Motorynka na wyjeździe remis to tak jak wygrana praktycznie można liczyć. Zobaczymy co tam będzie w domu w Unii Unisław. Ale tak, no zapewne wrócą do pierwszej ligi, już to widać. Jedna porażka, 3 wygrane, 1 remis, 7 punktów. Fajnie juniorzy w tym meczu punktowali. Tu jeszcze zwracam uwagę na to, że w zasadzie w 2 ostatnich biegach Sebek zapewnił sobie ten remis. No bo w biegu 13 po remisie 3-3 42-36 prowadzi ekipa KS Motorynki, no ale potem porażki w biegu 14. W ogóle w biegu 14 wygrywa Lens King, a miejsce trzecie Nowy nabytek. Tobiasz Musielak. Dokładnie, zwracam uwagę na Lensa Kinga, nowy nabytek u Sepka, który jest, można powiedzieć, takim cichym bohaterem w tym meczu, jeżeli chodzi o zwycięstwo. No i w biegu 15 para Cieński, Malczewski 5-1 objeżdżają Przedpełskiego i Krampa. No i Sebek wywozi remis z trudnego terenu. Tak. Jeżeli 2 chodzi dwucyfrówki o dzięki temu 15 biegowi. statystyki, co byś powiedział o statystykach seniorów najpierw w tej lidze? Statystyki seniorów. No, 2 seniorów na pierwszych 2 miejscach, jeżeli chodzi o KS Unię Unisław. Paweł Cieński i Łukasz Malczewski. Ja tutaj, a nie, to nie ta drużyna. No i co, Piotery były mistrz już tam sprzed kilku sezonów, również 2 tutaj, 3 w zasadzie ma swoich przedstawicieli, bo jest jeszcze Jacek Bruchsizer na miejscu 10. Tak, no i wszyscy, cała dziesiątka, średnie powyżej 2, bardzo dobre wyniki. No widać, że tutaj menadżerowie, którzy występują w tej lidze, znaczy ich reprezentanci w tej pierwszej dziesiątce są naprawdę dobrze doszkoleni. Każdy jeździ, każdy zdobywa punkty. To jeszcze juniorów, gdybyś tutaj mógł scharakteryzować w tej lidze. Czyli KS Motorynka. Tak. O, brawo Adam, nareszcie się pojawił ktoś od Ciebie, bo tak chyba nie chcę tutaj, ale nigdy nie było okazji, żeby coś o Adamie powiedzieć. No dawno, no w ogóle nie było okazji powiedzieć a propos Twoich juniorów, także brawo, no jest okej. Dokładnie tak. No i co, Erik Bonin, Start Lublin to już było nazwisko, które pojawiało się u nas, 3 miejsce i Roman Winnicki, 2 miejsce z Pioterów. I tutaj warto też zarzucić, że Piotery i KS Motorynka mają po 2 takich reprezentantów w statystykach. Pięknie. Zanim przejdziemy do Ligi 4-2,
Ja tutaj przygotowałem taką szybką wrzutkę a propos Ligi 4-1. Co prawda tutaj w tej lidze 4-1 na czele Raczek Team, miejsce drugie FTZ Fordon, trzecie Arbomaniacy, druga ekipa, ale na miejscu piątym jest taka drużyna jak Margier Wolves. Generalnie rzecz biorąc, no całkiem świeża ekipa, jeżeli chodzi o Speedway Managera. W sensie jest to pierwszy raz, kiedy ta drużyna weszła do czwartej ligi, dlatego na nią zwróciłem uwagę. No i powiem szczerze, że też całkiem nieźle wygląda skład tej ekipy, włącznie z Kordianem Świderem, Konrad Świder, najlepiej punktujący junior, 20-latek, CU67. Jest to wychowanek tej drużyny, także no, będziemy ją na pewno obserwować, za dużo też się nie chcę rozgadywać, ale wyłapaliśmy taką fajną, ciekawą ekipę w lidze 4-1, także pozdrawiamy menadżera, trzymamy kciuki Znaczy za jego ja bym, sukces, tak? jeżeli mogę, to bym tu dorzucił, bo tu tak Świder jak Świder, ale jest jeszcze Krzemiński, Kępa, którzy też są zawodnikami, że tak powiem, wychowankami tego zespołu. Tak. I dwa bardzo fajne transfery, Machnik od Arba i Marwidz od Kurczoka, więc tu menadżer też widać utrzymuje kontakty z najwyższą ligą. Tak. Wiesz co, faktycznie słuszna uwaga, bardzo dobrze, że to uzupełniłeś, zwłaszcza, że Kępa i Krzysiński to są 16-latkowie w tym momencie, nie? Tak. Więc tutaj też widać, że jest plan na budowę tego składu, pewnie nie będzie napinki na awans albo na utrzymanie, może jeszcze nie w tym sezonie, aczkolwiek też no, życzymy udanej walki o awans, ale fajna, ciekawa drużyna. No i Liga 4-2, tutaj dlaczego też wrzuciłem tą ligę? Dlatego, że akurat chciałem zobaczyć, jak sobie radzą drużyny Garmak i Poland Team, czyli ekipy, o których wspominaliśmy w poprzednim sezonie, które prawdopodobnie pierwszy raz jadą na tym poziomie czwartoligowym, czyli też nowi menadżerowie. Natomiast no, w tej lidze będą musieli się zderzyć już z doświadczonym menadżerem i z ekipą Synowie Anarchii. No i myślę, że już z doświadczonym menadżerem Panther, druga drużyna, to są dwie ekipy, które mają tutaj po 8 punktów. Także no, powiem tak, o ile Garmak radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, miejsce trzecie, o tyle Poland Team też nieźle, aczkolwiek zgromadzili 3 punkty w 5 kolejkach, będzie im ciężko z takim wejściem się na pewno utrzymać, ale fajnie ekipy walczą. Już teraz widać, że Poland Team miał jednak łatwą piątą ligę, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale tam było chyba 14 zwycięstw i jeden remis i ja tam wtedy wyskoczyłem z tą punktacją. Garmek awansował z drugiego miejsca, Garmec, czy tam Garmec, sorry. Tak, a tutaj okazuje się, że mimo tego, że Poland Team kroił mocno w piątej lidze, to tutaj jest na 6. miejscu, a Garmek na 3., więc to nie zawsze wynik poprzedniego sezonu daje odwzorowanie w kolejnym. No zgadza się, to też znowuż ja mogę też na swoim przykładzie będę odnosił jakby wiele do swoich doświadczeń, też tak to wygląda. Poprzedni sezon naprawdę wyglądał dobrze, radziłem sobie świetnie w tej drugiej lidze, teraz w tej pierwszej lidze wejście mam przeokrutnie ciężkie, no ale to jest wyzwanie, no cóż, gdybym tym samym składem, wiesz, tak jak mówiliśmy nieraz, gdyby to było takie powtarzalne z sezonu na sezon, Tak. gra byłaby po prostu nudniejsza. No ale to jest właśnie fajne to, że występuje tutaj taka duża różnorodność, nie? To nie jest tak, że masz skład i ustawiasz sobie jeden i lecisz od 6 do 1 i jesteś najlepszy. To nie ta gra. Dokładnie tak, to nie ta gra. Tutaj jeszcze w tej lidze zwrócę uwagę na Patryka Killingstadta, Rykowisko, czyli klub partnerski Cynka, najlepiej punktujący junior w tej lidze. No ale też dobrze wygląda Filip Solberg, a jego pamiętam, bo on chyba jeździł w SGP Adeptów, także też tutaj w tej drugiej ekipie jest objeżdżany przez menadżera tenże junior. No Synowie Anarchii też mają mocnych juniorów. Ogólnie w ogóle powiem tak, ciekawa liga, bo i drużyna Race Team, i właśnie ekipa Synowie Anarchii, no będzie tutaj na pewno ciekawa rywalizacja o awans. Jeszcze fajnie zaznaczyć warto, jest drużyna Mad Turtles i ma 2 przedstawicieli juniorów. Co prawda nie ma wygranej żadnej w lidze, ostatnie miejsce, ale też jest to chyba stosunkowo nowy menadżer, przynajmniej ja nie kojarzę nazwy i widać, że szkolenie młodzieży postępuje, bo mimo tego, że ma ostatnią pozycję, to ci juniorzy gdzieś tam te średnie powyżej 1-3, drugi praktycznie ma 1 z przodu, więc fajnie. Dobrze fajnie to wygląda. Inwestycja. Okej, no to Liga 4-3 na czele Holiday Club.
No tutaj Black Boy miażdży, nie? Bez porażki, 9 punktów. To dwa słowa. No co tu dużo mówić, gratulacje dla ciebie, Bibi, bo często jesteś tak, Proszę. Bibi, bo często tak się zwracam na czacie, nie pisząc całej nazwy, ale tak, no 4 zwycięstwa, 1 remis, 9 punktów, 62 zielone na plusie. Ostatni mecz, to tutaj będziesz zaraz pewnie nawiązywał, wygrana na No wyjeździe. już możemy wyświetlić, bo to były właśnie dwa bardzo ciekawe mecze, jeżeli chodzi właśnie o tą ligę. Speedway Club Lublin właśnie przegrywa u siebie z Holiday Club 4-3, 4-7. Mhm. Nie wiem, czy do tego meczu tu coś chciałeś Tak, dodać. tak. Dawaj. Znaczy, no generalnie co tutaj, tak naprawdę w biegu 11 wyciągnięcie na remis gospodarzy, no i później bieg 13 4-2, bieg 14 również 4-2 dla gospodarzy, no i bieg 15 5-1 zamyka, że tak powiem, drogę do wygranej gospodarzom i Black Boy wywozi 2 punkty. Myślę, że od trudnego rywala, bo warto zaznaczyć, że Speedway Club mimo tej przegranej na wyjeździe dalej utrzymuje czwarte miejsce w tabeli, ma 6 punktów, tylko 2 porażki, czyli gdzieś też komuś coś urwał na wyjeździe w trakcie ostatnich rund. Także no tu się jeszcze wszystko może zdarzyć. w Tak, tej lidze. Speedway Club Lublin też właśnie wydaje mi się jako ciekawa drużyna, też Gwardia Krotoszyn tutaj zajmuje miejsce 5. I też chcieliśmy zwrócić uwagę na ten mecz, dlatego że Słupski Klub Motorowy przegrywa u siebie, no właśnie, z drużyną Gwardia Krotoszyn 42-48. I tutaj dwójka bardzo mocnych seniorów w drużynie Gwardii Krotoszyn. Akurat w tym meczu para pierwsza, tak jakby Kordian Kaczor i Ksawery Gackowski. Obaj robią 22 punkty, czyli prawie połowę punktów całej drużyny. Zwróciłem oczywiście uwagę na Bartosza Dawidsona, 7+3, czyli też robi dwucyfrówkę ten junior. W zasadzie to taka trójka mocnych i Dzida 4, ojcowie sukcesu. Natomiast w drużynie gospodarzy zabrakło juniorów, jak dla mnie, czyli Krzesiński, Klausen, raptem 4 punkty i 1 bonus. No, tego było za mało w porównaniu do drużyny właśnie Gwardii Krotoszyn. No i tutaj w 15 biegu też gospodarze się nie popisali tak naprawdę, no bo co, 1 punkt, przegrana 1-5 i to gdzieś tam już dobitnie pokazuje, że tam chyba jeszcze w biegu 11 bodajże też było 1-5, no i porażka finalnie dość taka no spora na wyjeździe, 42-48 tutaj. W ogóle ta znaczna różnica. trzecia seria startów, wiesz, tu było tak w 11 1-5, w 13 1-5 i w 15 1-5, także wiesz, też znowu pytanie, czy menadżer świadomie dobrze zaplanował sobie te biegi, chciał, żeby te właśnie tak się one mogły rozegrać, czy to tak się po prostu ułożyło, a doszło do jakiejś zmiany taktyki. No ciekawe to jest, więc oczywiście zawsze jesteśmy ciekawi, co menadżerowie, których mecze omawiamy, odniosą, albo powiedzą, albo napiszą w komentarzu na przykład po tym naszym magazynie. No i tutaj tak, co? Cezary Fedeczko, znasz go, bo to najlepiej punktujący junior w tej lidze, no i też zawodnik Black Boya. No a drugim juniorem najlepiej, no, zresztą nie, Black Boy ma tutaj dwóch, bo poczekaj chwilę, bo Black Boy też jest na trzecim miejscu. No dobra, zostawiam Cię, omawiaj. Black Boy w ogóle ma tutaj 3. Co prawda ten trzeci na miejscu 10, Michał Zenderowski, tylko 4 punkty, 9 biegów, więc tam gdzieś tam startuje. Natomiast no Black Boy ma Black Boya. Na trzecim miejscu średnia 1,5. No i ten Cezary Fedeczko, który wymieniłeś, to akurat oglądałem, bardzo fajny zawodnik. Widać, że przebił kreatora tak naprawdę. Pytanie, czy to też zmiana pozycji z 6-7, czy jakieś inne dyspozycje dnia, czy jakieś inne kwestie. Speedway Club Lublin, o którym mówiliśmy, również posiada tu 2 przedstawicieli swoich, Kordian Głowacki i Andrzej Anderson. No i co, Gwardia Krotoszyn od Sigmata, mamy tutaj Oliwiera Kolenko, chyba też już był kiedyś omawiany, też bardzo fajny zawodnik. Wszyscy poza 9 biegami Michała Zenderowskiego ze średnią powyżej 1,0. Tak, czyli juniorzy można powiedzieć, że w tej lidze rozdają karty. Pięknie. No to Luke jeszcze na ligę 4-4. Wrzuciłeś tą ligę właśnie też przed magazynem do omówienia. Tak. No nie, no dziwnym, żeby nie, bo FC Żory komplet 10 punktów. Na miejscu pierwszym, miejsce drugie Legion 8 punktów i miejsce trzecie Dzikie Smurfy punktów 7, miejsce czwarte Montex punktów 6.
I zanim sobie przejdziemy do omówienia tej ligi, tej tabeli, to jeszcze też wyświetlę, bo właśnie przygotowaliśmy sobie tutaj mecz. Montex przegrywa na własnym torze z FC Żory 44-46. No właśnie, Pozioma, jak obserwowałeś tą ligę, czy coś tu jeszcze, co byś tu powiedział w ogóle? FC Żory, no robią... Znaczy, Demolkę. jeżeli chodzi o akcesory, to jakby nie chcę tutaj budować presji, broń Boże, natomiast leją wszystkich niemiłosiernie, jak widać. 5 zwycięstw, 10 punktów, 76 zielonych i tu warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o ten mecz, o który wywołałeś, to znowu 15 bieg i znowu przegrane gospodarzy 1-5. Ciekawe, czy tutaj ta taktyka, to bardzo fajne, jakby któryś z was w końcu się wypowiedział, co takiego robicie, że ten bieg 15-1-5 wygrywacie, bo chciałbym znać przepis na to. Ale co, w lidze mamy jeszcze drużynę Legionu, mamy drużynę Dzikich Smurfów od Kurczaka, to jest partnerski chyba jego, z tego co dobrze pamiętam. tak. No i Montex tak naprawdę, wiadomo, przegrał teraz u siebie, natomiast ma 3 wygrane, 2 porażki, 6 punktów. Wydaje mi się, że tutaj co do drugiego miejsca w tej lidze na pewno jeszcze może być ciekawie. Mamy też KM Dziki Malbork, to jest chyba drugi powrót do 4. ligi, z tego co pamiętam, bo omawialiśmy to w zeszłym magazynie, więc 5 punktów to też jeszcze nie jest stracona pozycja. No zobaczymy. Fajna liga na pewno, fajni menadżerowie, z kilkoma rozmawiamy, więc... Fajna liga i wiesz co, tutaj właśnie oprócz FC Żory, ekipy, która robi demolkę, też zwróciłeś uwagę na ekipę Montex. Ja też na to popatrzyłem, że to na pewno pomimo tego, że przegrali u siebie, to oni też wygrywają na wyjeździe. Co prawda są to wygrane, z drużyną Moje Gwiazdy w 4. kolejce i potem w 5. kolejce wygrywają w 5, tak, dobrze, patrzę z KM Dziki Malbork, bo to w 3. kolejce był ten hit tak w ogóle, to też warto było wspomnieć, akurat omawiamy jakby z tygodnia, z kilku kolejek mecze, więc niekoniecznie z tej ostatniej kolejki wyświetlamy, więc tego nie wspomniałem, czyli przegrywa Montex u siebie, ale potem wygrywa 2 kolejne mecze na wyjeździe, no więc tym bardziej to świadczy o tym, że na pewno drużyna będzie liczyła się w walce o awans. Jeżeli chodzi o statystyki zawodników, to tutaj mamy przedstawicieli Dzikich Smurfów, jeżeli chodzi o juniorów. No właśnie, co tutaj Pozioma byś powiedział o nich? No Gargamela nie ma, ale jest Junior Wilk i Felix Schott. Każdy z nich po 5 meczy. Przepraszam, bo to, sorry, że ci wtrącę, muszę akurat tak, ale wiesz, skoro są Dzikie Smurfy, skoro menadżerem jest Gargamel, ja myślę, że tutaj Kurczak nie będzie miał nic przeciwko, jak sobie pośmieszkujemy. Dlaczego nie jest to na przykład Felix Ciamajda i na przykład Julian Pracuś, nie? Wiesz, czy nie myślałeś o tym, żeby nazwiska zawodników troszkę nawiązywały właśnie do tych szalonych Smurfów, które Gargamel prowadzi. Ale sorry, to taka dygresja moja tylko. Wiesz, dzięki temu być może młodsza publiczność też by się przyjrzała drużynie Kurczaka. Ale tak, już tak na poważnie, 2 przedstawicieli Dzikich Smurfów, ale też 2 przedstawicieli Legionu, 2 przedstawicieli RKS Urawicz, KM Dziki Malbork również 2 przedstawicieli, więc tutaj widać, że te drużyny z pierwszej części tabeli mają swoich reprezentantów. No i tak jak mówiłem, ja tu myślę, że KM Dziki Malbork jeszcze może być cichym bohaterem tej ligi i spokojnie powalczyć o utrzymanie. Dokładnie tak. No, że tracimy punkty u siebie niekoniecznie oznacza, że inaczej. No to jest jednak strata bardzo duża, bo świętością jest wygrywać na własnym torze, ale mimo wszystko jest do nadrobienia. Historia Speedway Managera pokazywała to już wielokrotnie. Liga 4-5 i tutaj robimy wrzutkę, dlatego że raz prowadzi Sylwia, Raven Speed Wyżyk na miejscu pierwszym, punktów 7. Miejsce drugie drużyna Raczek drugi team Raczka. Miejsce trzecie Szakal i jego LKS Lądek. Ciekawa liga, a prowadzi właśnie drużyna Raven Speed Wyżyk, drużyna Sylwii. No i też byliśmy na meczu, albo zobaczmy sobie ciekawy pojedynek w tej lidze. Właśnie LKS Lądek wygrywa u siebie z drużyną Raven Speed Wyżyk 47-43, wygrywając ostatni bieg 5-1. Tak, tutaj fajnie. Ja tylko chcę nawiązać, bo Wyżysk będzie musiał chyba napisać o zmianę nazwy miejscowości, bo kiedyś tam Sylwia przyśmiała, że Wyżysk, nie Wyżyk, ale to nic, to tylko taka wrzutka. Natomiast gospodarze 5-1. Tak, gospodarze 5-1 przywożą 2 dwucyfrówki, Łukasz Garador i Sebastian Nemezis, natomiast u Sylwii też 2 dwucyfrówki, jest Giorgio Armani
10 punktów, co prawda jechał 6 biegów, ale jest też Kajku Huckenbeck, który jechał 6 biegów, również punktów 12. Mocno popracowali juniorzy u Sylwii, 7 punktów versus 4, jeżeli chodzi o LKS Lądek, no ale niestety seniorzy LKS Lądku mocniejsi i u siebie dają radę 47-43. Tak, był to, wiesz co, jeszcze ciekawy mecz na pewno z tego względu, że z jednej strony Sylwia tutaj grała rezerwami taktycznymi, z drugiej strony no, miała mocnych juniorów, z trzeciej strony Bogdan Miszkę robi 2 defekty na 4 biegi, 2 defekty, 2 trójki. Także z jednej strony no, menadżer Szakal mógł się tylko przyglądać temu pojedynkowi, nie miał za wielu manewrów taktycznych, jak widać, przygotowanych, też nie mógł za wielu wykonać, natomiast no, był to na pewno bardzo fajny mecz. No, tym samym drużyna Raven Speed Wyżyk wydaje się tutaj kandydatem do awansu, zresztą ekipa Szakala również, no zobaczymy, jestem ciekaw, jak się w tej lidze to wszystko poukłada. Tak, no jest tu jeszcze Raczek, który ma 2 wygrane, 2 remisy, 1 porażkę też tylko, to warto zaznaczyć, bo ta 1 porażka myślę, że jest dość istotną kwestią. Także no pozdrawiamy tu Szakal, Raczek, Sylwia, powodzonka Wam życzę. Tak jest. Zamykając tą ligę, najlepiej punktującym zawodnikiem w tej lidze jest właśnie Grudziński od Raczka. No, Drugim jest Malecha. KS, FNS KS Apator Toruń, drużyna, która zajmuje bodaj ostatnie miejsce w tej tabeli. Jeżeli chodzi natomiast o juniorów, to tutaj junior, przepraszam, to byli juniorzy, tak? Nie, to byli seniorzy, dobrze. A nie, czekaj, bo to jest bo junior. tutaj Grudziński to jeden bieg pojechał, sorry, zagapiłem się, dlatego mnie zmieszał, że coś mi tu nie gra. W zasadzie to Dimitri Berger jako najlepiej punktujący junior właśnie z drużyny Wyżysk. Tak, dobrze powiedziałem, Wyżysk, średnia 2-1. No i też junior od Raczka, tak? Znowu Tak, tutaj... Żółw Donatello, to tutaj Raczek no dalej. właśnie, też powyżej 2-0 średnia. Także ogólnie będziemy też obserwować tą ligę, kilka ciekawych ekip, rywalizacja na całego. Pędzę, żebyśmy wjechali do ligi 4-7. W lidze 4-7, co tu mamy do zobaczenia? Czy co, jeżeli chodzi o Ligę 4-7, bardzo fajne, wyrównane pierwsze 4 miejsca. To tak naprawdę chciałem pokazać rywalizację. Wszyscy z 4 pierwszych miejsc po 6 punktów, każdy z nich 3 zwycięstwa, 2 porażki. No i myślę, że między tymi czterema zespołami, że tak powiem, nawiąże się walka o utrzymanie bądź też o awans. Jeżeli chodzi o statystyki, mamy tutaj z 5. miejsca w grupie od drużyny Burnat Władysława Czajkowskiego. Drużyna ZKS Miki, warto zaznaczyć, bardzo fajna ekipa i 3 przedstawicieli z drużyny ZKS Miki w statystykach, jeżeli chodzi o seniorów. Jest to Igor Johansson, Rafał Grobauer i Clemens Beret. No i co, Makumba też ma tutaj 3 swoich przedstawicieli, to też rzadko spotykany Makumba w tym momencie na 6. miejscu. No w sumie ciekawe, zobaczymy, bo tak naprawdę i Burnat i Makumba mają jeszcze po 5 punktów, czyli teoretycznie powinni włączyć się jeszcze o walkę o te pierwsze 4 miejsca. No zobaczymy, na pewno warto obserwować Liga 4-7, zapraszamy. Wygląda bardzo fajnie, dokładnie tak, więc zwróciliśmy właśnie uwagę ze względu na bardzo wyrównany poziom w tej lidze. Liga 4-8, ja ją tu wrzuciłem też, żeby po prostu scharakteryzować, pokrótce ją omówić. No prowadzisz, tak, jako twój drugi klub, 10 punktów, czyli bez porażki. Natomiast drużyna Diabłów, KKM-u Diabły, też bez porażki, 9 punktów. Wydaje się, że to też będzie kandydat do awansu. Potem mamy KS Wilczony i Stowarzyszenie Grzybiarzy, pozdrawiamy, przepraszam, 100 twarzy grzybiarzy, pozdrawiamy menadżera oczywiście, Bartosza. Także też ta liga wydaje się, że będzie ciekawa, jeżeli chodzi o statystyki. Ja tutaj powiem 2 słowa. O właśnie, bo najlepiej punktujący twoi zawodnicy to Nazar Parnicki. Ty go kupiłeś czy wypożyczyłeś? Nie, to jest już mój nabytek. Ja go trenowałem, trenowałem. Był u mnie na wypożyczeniu, wrócił do Mateusza, ale gdzieś tam nie spasował jego ideologii i nie przywoził, że tak powiem, oczekiwanego wyniku. No ja nie będę ukrywał, że drzwi były szeroko otwarte dla tego zawodnika u mnie w klubie i bardzo się cieszę, że Mateusz gdzieś tam wrócił z tematem do mnie, jeżeli chodzi o Nazara i ten zawodnik wrócił do mojej drużyny partnerskiej, natomiast w przyszłym sezonie na pewno zobaczymy go już w pierwszym garniturze, jak i jeszcze
dwóch, trzech być może innych 23, 24, 25-latków. Bardzo chcę odmłodzić drużynę i gdzieś tam w końcu zawalczyć o tą drugą, pierwszą ligę. Zobaczymy. Natomiast jest też tutaj Bogusław Małecki z właśnie. KKM Diabły. Chciałem o nim 70. powiedzieć, no dawaj. No Nie, to mów, dawaj. mów, nie, wiesz co, przygotowałem go sobie, bo nie wiem co będziesz chciał powiedzieć, to ja zrobię tylko wstęp do niego. To jest w ogóle zawodnik kupiony z KS Unia Unisław, no zakładam, że 33-latek to już jest raczej transfer definitywny. No ale jak patrzę na staty tego chłopa, to się zastanawiam, Sebek, po co tego w sumie sprzedałeś? To ja bym sobie tego zawodnika chętnie kupił. Tak. Technika startu 97, technika jazdy parą 96, wow, naprawdę kawał zawodnika. Tak, i cechy też ma bardzo fajne. Tak. Jak sobie spojrzycie, z ciekawości nie chcę tutaj o nich mówić. Każdy, kto nas słucha, niech sobie z ciekawości wejdzie w tego zawodnika i zobaczy, jakich można pozyskać na rynku transferowym. 70 punktów, 25 biegów, średnia 2,8. No nic, tylko grać. Słuchajcie, a więc tak, przejdźmy sobie teraz do Ligi 5-3. I co prawda o ligach 5-3 był już materiał, był osobny taki krótki SM News w tygodniu, więc jakby o tych ligach specjalnie gadać nie będziemy, ale jest kilka nowych drużyn, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę i w tej lidze bez porażki AKS Hooligans, też Rzędy Bydgoszcz bez porażki, więc to na pewno ekipy, które będą walczyły o awans, ale krótka charakterystyka drużyny AKS Hooligans Pozioma. Masz przygotowany jakiś materiał o tej drużynie? Tak. Mam takie jakby najważniejsze rzeczy, na które tutaj zwróciłem uwagę. No, na pewno pierwszą jest to, że menadżer jedzie z nami od 51 sezonu, już jest w 5. lidze i jest dalej na pierwszym miejscu, nie wozi dołów, więc to na pewno jest warte podkreślenia. Dwóch fajnych juniorów. Jeden nazywa się Surowiec i jest to Bogumił Surowiec, jest to junior wychowanek. Drugi z juniorów to jest Moskowiak Bartosz, 20-latek z drużyny Montexu. I tutaj bardzo fajne zakupy też rozsądne, bo może nie są to juniorzy na pierwszą ligę oczywiście, bo jesteśmy w lidze 5, natomiast fajnie widać, że menadżer wie, w którą stronę pójść i dobrze szuka. Jeżeli chodzi o seniorów, to jest tu senior moim zdaniem ciekawy Kuchta, przepraszam, a nie, Kuchta to jest junior jeszcze, przepraszam. Kuchta to jest junior z MKS-u Warszawa. Jeżeli chodzi o seniorów, to Emil Klein, tylko nie pamiętam, nie wynotowałem sobie z jakiej on jest drużyny, czy on jest wychowankiem. No i tyle, na pewno widać, że rozwój zawodnika idzie w dobrym kierunku. Emil Klein to jest zawodnik, wiesz co, nie wiem czy to jest transfer definitywny, czy też nie, ale fajne cechy zawodnika. Niezła waleczność, koncentracja, to jest akurat wychowanek OKP, więc zawodnik, jeżeli jest wytransferowany, czyli kupiony, to jest naprawdę bardzo fajny, ciekawy transfer. Natomiast ja jeszcze zwróciłem uwagę na też bardzo dobry transfer, no bo to 33-letni zawodnik Egon Olsen z drużyny Motorków CU76 i tu jest, wiesz, zawodnik, który mógłbym się jedynie do tej koncentracji, która wynosi 67 przyczepić, ale ogólnie tak, cechy bardzo fajne i też techniki ma, technika startu 96, technika jazdy parą 91, powiem, że jak na 5. ligę, nie dziwię się, że są to topowi na pewno seniorzy i wygląda ta drużyna co do zasady bardzo ciekawie. Będziemy obserwować dalszy rozwój AKS Hooligans, pozdrawiamy oczywiście menadżera Flopstera. Tak, Flopster 2115. Dobra. Swoją drogą często też rozmawiamy, może ja w ostatnim tygodniu troszeczkę mniej, ale czytam wiadomości, widzę, że często udziela się też na czacie. Ja bym miał pytanie do Flopstera, czy Egon Olsen, czy to jest kapitan, bo widać, że ma drugą co do średnich zespołu 2,38 i jeździ dużo, więc tak to pytam z ciekawości czystej. Okej, dobra. No to jesteśmy teraz w lidze, byliśmy w lidze 5-3. Tutaj jest jeszcze terminarz tej ligi, wrzuciłem ogólnie dla przyzwoitości. Tak samo jeżeli chodzi o statystyki, tu akurat Matras Rzędy Bydgoszcz najlepiej punktującym juniorem Jamroży. Nie wiem czy pamiętasz, ale GKM Haleria Grudziądz to była jedna też z tych ekip, którą obserwowaliśmy chyba w ligach 6, tam z drużyną chyba z Torunia, obie awansowały. No i też, ponieważ ta drużyna ma też dwóch przedstawicieli w pierwszej dziesiątce, bo jest i Wolbert właśnie, i Jamroży, więc nie wiem na ile ta drużyna utrzyma się teraz w tej lidze, natomiast ma spore szanse, żeby w przyszłości się fajnie odbudować. Ligę 5-5 wrzuciłem dlatego, bo tutaj z kolei chciałem zwrócić uwagę, tu był w ogóle hit, bo prowadzi MLKS Orzeł.
Miejsce drugie Pantery Poznań i o ile wiesz co, można powiedzieć o tym, że drużyna Pantery Poznań to tak trochę, tutaj może sobie przejdźmy do tego meczu, sentymentalnie patrzę na tą drużynę, dlatego że Aleksander Kułakow jest liderem w tej ekipie, tak mi się wydaje w tym momencie, no dobrze punktuje, wychowanek, którego no sprzedałem już na emeryturę do drużyny Panter, no ale też dwóch juniorów, Kawczyński i Janowski, którzy bardzo fajnie punktują, więc dlatego z sentymentem na to patrzę, ale jest jeszcze drużyna MLKS Orzeł. Tak. Patrzyłeś sobie po tej drużynie? Tak, ja w ogóle jeżeli już, to o drużynie może za chwilę, natomiast jeżeli jesteśmy przy tym meczu, to fajne zmiany tak naprawdę, podejrzewam, że to były zmiany, tak, chyba, wydaje mi się, bo to nie było wykluczenie, chociaż nie, Jakub Spika chyba to był defekt, a później wykluczenie, natomiast Tak. wrzucenie Dariusza Bedzyka na 5. i 6. kolejkę, przywozi dwucyfrówkę i Bolesław Karwat również, chociaż Alan Tanaś 3-0, natomiast no, widać, że jest zmysł menadżerski, był na pewno menadżer na meczu i tutaj wyratował tą wygraną na 4-6, 4-4, bo Pantery Poznań to naprawdę mocny zespół. Mocny zespół, też tutaj pecha miał menadżer Panter Poznań, defekt Janowskiego, taśma. I też Seweryn Zawadzki pojechał tylko w jednym biegu, został zastąpiony przez Arona Gałę. Zauważ, który tenże Aron Gała robi 4 punkty, 2 bonusy jako rezerwowy. Także też tutaj obaj menadżerowie byli na meczu i obaj menadżerowie chyba pracowali nad tym wynikiem, tym bardziej był to bardzo fajny, ciekawy mecz. Obie ekipy, o ile o Panterach już mówiliśmy, tym czasem o ekipie MLKS Orzeł będziemy się na pewno też przyglądać, dlatego że menadżer jest też w miarę nowy, jeżeli chodzi o Speedway Managera, no i ta rywalizacja wygląda w tej lidze bardzo, bardzo ciekawie. Najlepiej punktującym zawodnikiem jest z kolei, jeżeli chodzi o juniorów, właśnie Bogdan Szymkowiak z MLKS-u Orzeł. A potem jest z drużyny FC Roast, tak? Dobrze czytam? Roast, Andrzej tak, Stachyra. Roast. Andrzej Stachyra, Ale- Marcel Janowski. Ale MLKS ma 3 przedstawicieli juniorskich, wszyscy mają praktycznie po 20-19 meczy, widać, że objeżdżani systematycznie, nie wiem, nie znam nazwy menadżera MLKS Orzeł, ale widać, że tutaj systematycznie są objeżdżani przez trenera. Dokładnie tak, trenera i menadżera. Liga 5-11, tutaj na czele, przepraszam, tutaj na czele z Jarany Ziomki, pozdrawiamy Koziniego, też drużyna, która jest bez porażki, 9 punktów, ale ja z kolei też wrzuciłem Ci do tego, abyśmy w magazynie sprawdzili, no właśnie, BMS Racing Stars, Rising Stars, sorry, więc miałeś czas na krótką analizę, bo tak, szeroka kadra, to na pewno, tak? Właśnie, dokładnie tak. Szeroka kadra, minus plus, no to już raczej nie nam osądzać, tylko 2 swoich zawodników, reszta kupionych. Natomiast widać, że ja mam tutaj notatki, ale widać, że ci kupieni w odpowiedni sposób, czyli pod odpowiednimi parametrami, spersonalizowani, powiedziałbym, pod skład. Natomiast pytanie, dlaczego ich tutaj tak jest dużo? Czy oni są wszyscy tu potrzebni? Bo widać, że mamy pana Steve'a Schofielda na przykład, który nie jeździ. Mamy Damiana Siterę, który nie jeździ. Jest Hubert Skarżyński junior, który nie jeździ, Maciej Madej junior, który nie jeździ, czyli w zasadzie 2 juniorów, którzy nie jeżdżą. Pytanie, nie jeżdżą, bo są słabi, mają słabe cechy, aż tak nie analizowałem, natomiast no, szkoda ich po prostu tu trzymać, moim zdaniem. Tym bardziej, że pod 8 jest 2 24-latków, tak? Bo jest Emil Nermark i Marcel Domański. Damian Sitera, który właśnie nie jeździ, i Emil Nermark. Myślę, że można by było tu porolować. Tak sobie luknąłem szybko po tych zawodnikach, którzy nie jeżdżą. No, nie dziwię się, że nie jeżdżą. I wydaje mi się, że BMS Rising Stars pewnie odchudzi tą kadrę. W każdym razie zalecamy, polecamy. Wydaje mi się, że chyba świadomie ci zawodnicy, których wymieniłeś, nie jeżdżą, bo ogólnie ich skille plus cechy no nie wyglądają jakoś mega imponująco, dlatego też być może jest to świadoma decyzja tego menadżera. I tym samym wejdźmy sobie do lig 6, chociaż jeszcze mamy statystyki. Kubacki, Kultucki. Tak, Maciej Kultucki. Przepraszam, najlepiej punktujący junior, no właśnie.
No i mamy tutaj Krystal Stronie Śląskie, zespół gdzieś tam, który się przewija. Natomiast 4 biegi, 6 punktów. Ten Maciej Kłutucki. Ze zjaranych ziomków od Kozyniego jest Wiktor Garstka, 21 biegów, 29 punktów, I średnia też od 1,7. menadżera Kuleja, prawda? Śląsk Chorzów 2, dobrze pamiętam, to jest Kulej. To też Tak, pozdrawiamy to menadżera. jest Kulej, tak. Sławomir Studziński, też bardzo fajny wynik, 23 biegi, 27 punktów, 1,478 średnia. Oczywiście Kulej pozdrawiamy, ale są też menadżerowie, są też zawodnicy z Krystal w stronie, pojawiający się kilkukrotnie, jest drugi zawodnik z Jaranek Ziomków, Tobiasz Kramp. Więc i tak naprawdę 10 juniorów, każdy średnia powyżej 1,0, dziesiątka zaczynająca od 1,0 właśnie z BMS-u Rising Stars i wszyscy powyżej jedynki, także no widać, że mimo tego, że jest to Liga 5-11, dzieje się tutaj. Przepraszam. Okej, Nic się nie stało. dobra, wjeżdżamy sobie do Ligi 6-11. Tutaj z kolei akurat, że tak powiem, liga na zamówienie, dlatego że menadżer wrzucił jednej z drużyn, czy to drużyna Baboki, tak? Tak na to zwracałeś uwagę? Znaczy wiesz co, to któryś z użytkowników Facebooka po prostu podrzucił Ligę 6.11, natomiast nie wiem, czy jest to akurat menadżer Baboki, aczkolwiek warto zwrócić uwagę właśnie na tą drużynę, bo 5 wygranych, 0 porażek, 10 punktów, 215 zielonych na plusie. Wiadomo, że mamy tutaj 6. ligę, więc być może są tu jacyś spadkowicze, być może są tu użytkownicy, którzy nie jakby interesują się systematyką codzienną gry Speedway Manager. Natomiast mimo wszystko 5 zwycięstw, 10 punktów. Jeżeli chodzi o menadżera Baboki, mamy takich zawodników jak pan Mazurek. Dobrze mówię? Nie, źle mówię. To nie jest ta drużyna, przepraszam. Pan Brzozowski, pan Momot i pan Lecki i to są juniorzy, którzy są wychowankami. Tak. I wyróżnienie, jeżeli chodzi o drużynę Beboków, zapisałem sobie tutaj, to będzie pan Zbigniew Baczyński. Średnia w tym sezonie 2,783. Bardzo fajne statystyki, tam jest wysoka waleczność, jeżeli dobrze pamiętam, z agresją. No nic, tylko grać, po raz kolejny to powtórzę. Dokładnie, wiesz co, tutaj Mikołaj Lecki, dobrze mówię, Mikołaj Lecki, zerknąłem sobie, bo to są właśnie zawodnicy, których widać, że menadżer rozwija od początku, jak założył klub. Fajne staty, w ogóle nieprzypadkowych zawodników sobie zostawił, tak jak na to patrzę, także ciekawa ekipa, pozdrawiamy menadżera. Jeżeli chodzi o tą ligę, to tutaj jeszcze ekipa Kafel, tak? 100KV. Aha, chciałem powiedzieć, że to jest nazwa w ogóle nasza branżowa, 100KV, to tak przy okazji. I później jest Speedway Koziołki Motor Lublin, miejsce trzecie, 8 punktów, Rybnik FC 6 punktów. No liga, co do której, powiem tak, na razie za wiele też dużo powiedzieć nie możemy. Zwróciliśmy na pewno uwagę na menadżera i na drużynę Baboki. Komplet 10 punktów, komplet 5 zwycięstw. No tak jak powiedziałeś, podsumowanie zrobiłeś mocne i mocno ta ekipa też wygląda. Ja bym jeszcze zwrócił tylko uwagę dla nowych menadżerów, jeżeli mogę wtrącić, to bardzo fajnie widać właśnie to, co nawiązałeś do tego przez chwilę. W drużynie Beboków menadżer Arek 2009 zrobił dobrą selekcję tych pierwszych zawodników. To jest bardzo istotna kwestia, bo to nie jest też tak, że my wam mówimy, żebyście ich nie kupujcie, tylko jakby bazujcie na tym, co macie. To tak nie działa. Jakby tych zawodników, których dostajecie tam 6, 8, 10, już no przepraszam, nie pamiętam po prostu na świecie. 10. Tam są naprawdę 3-4 zawodników, w których warto zainwestować i w których warto poprowadzić. Tylko przeczytajcie przewodnik, zobaczcie kilka filmów na YouTubie, popatrzcie pod tych zawodników na temat tego, o czym my mówimy i na pewno dojdziecie bardzo szybko do wniosków, których zostawić, a których wyeliminować. A pamiętajcie też o tym, że jeżeli nie będziecie chcieli kogoś wyrzucać, to zawsze możecie go stestować sezon czy 2 i wtedy też go dopiero wymienić. Nie trzeba tego robić od razu. Czasami warto chwilę się zastanowić, jak to mawiają starsi górale, przycupnąć i dopiero pójść dalej. Dokładnie tak. Więc fajne podsumowanie, na fajną rzecz zwróciłeś uwagę. No i teraz specjalnie z dedykacją dla Araj Speeda, tak? Araj, to jest dla Ciebie Liga 6.28.
zadając pytanie na Facebooku, wpisujcie ligi, sam ją podrzuciłeś. Wtedy jeszcze były 2 kluby. Napisałem Ci, że będzie to wyzwanie, ale jak widać mamy klubów 8. Co więcej, zanim sobie przejdziemy do klubu JK Piłsudski, bo o nim chciałem powiedzieć, to chciałem tutaj właśnie zanim o tym klubie, chciałem wyświetlić. To akurat nie będziemy mieć tutaj, sorki, to będziemy mieć tutaj. Chciałem wrzucić w ogóle czat z 2 powodów. Akurat zwróciłem uwagę, ponieważ ci menadżerowie, którzy zadają pytania, to są właśnie menadżerowie z tej ligi, a konkretnie menadżer Siuden, dobrze go czytam, bo też znowu nie... Tak, to jest właśnie menadżer drużyny JK Piłsudski, dokładnie tak, więc pozdrawiamy. Fajnie, że od razu wchodzisz też na czat, zadajesz pytania, to na pewno pomaga w prowadzeniu, zwłaszcza na początku drużyny. Z drugiej strony, dzięki menadżerom, bo tutaj wielu menadżerów właśnie jak na przykład Sigmat tam udziela się w odpowiedziach, czy w www.pl, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, cieszy bardzo, że ta interakcja się pojawia. Tutaj kolejne przykłady podaję, gdzie Blackboy czy Bibi, jak nazwałeś, właśnie pomaga, koresponduje, do tego widzę, że Kulej, no też menadżer Śląska Chorzów, który, no klubu stosunkowo nowego w Speedway Manager, ale już który ma swoją wiedzę, już ma pewne swoje spostrzeżenia, którymi się dzieli. Fajnie, super to wygląda, więc dlatego też zwróciliśmy uwagę na ten czat, że on żyje i że można tam fajnych wiele informacji uzyskać. A przejdźmy sobie właśnie teraz do klubu JK Piłsudski. Nie wiem, czy miałeś czas, żeby zwrócić uwagę na tą drużynę Pozioma. Miałem czas oczywiście. Pan Mazurek, Dawaj, pan no. Karasiński, pan Mazurek, pan Karasiński i pan Prusa, Cezary Prusa. To jest 3 zawodników, którzy zwrócili na mnie uwagę. Tak. Aczkolwiek to są wszyscy zawodnicy, których menadżer dostał. Plus bodajże jest tutaj zawodnik z supportera, bo jest ich tutaj 11, więc pewnie dobrze mówię, czy źle mówię? Dobrze mówię chyba. Źle mówisz, jest ich 10. A nie, 10 jest to, przepraszam, źle mówię, ale być może pojawi się tu zawodnik z supportera. Natomiast jest tu kilku zawodników z bardzo fajnymi cechami. Niestety troszeczkę gorzej wyglądają te tematy co do refleksu, umiejętności, refleksu, wytrzymałości, siły i waleczności i koncentracji. Natomiast pamiętajcie o tym, że to jest 6. liga, zaczynacie od 6. czy od 7. To nie jest tak, że od razu macie mieć Cristiano Ronaldo czy Tomasza Goloba w składzie. Tutaj może troszeczkę pomieszałem dyscypliny. Natomiast warto pobazować, sprawdzić, zobaczyć, dać im się przejechać na tych motorach, na tych nowych tunerach, na tych nowych silnikach, zobaczyć co potrafią i dopiero wtedy zacząć decydować po sezonie, po 2. Wiadomo, że każdy by chciał już, ale to jest menadżer. Tutaj bawimy się w podejmowanie decyzji, w analizę sytuacji i w dążenie do celu w terminie po prostu długodystansowym. Tak, i skoro jesteśmy przecież przy tej drużynie, bo przede wszystkim bazuje tutaj menadżer na własnych wychowankach, a więc taka mała też sugestia do menadżera Siudena, jeżeli będziesz się wybierał na listę transferową, awansujesz, będziesz chciał wzmocnić ten skład na 5. ligę, to tutaj wspomniałeś oczywiście o koncie supporter, gdzie ten 16-latek, utalentowany 16-latek z cechami 275 pojawia się i on faktycznie może zrobić różnicę, ale z drugiej strony, jeżeli będziesz właśnie planował transfery, to ważne, zadaj jakieś pytanie, sprawdź morale, formę, tak żeby nie kupować tych zawodników, powiedzmy sobie, tylko dla ceny albo dla cyłu, gdzie powinniśmy pamiętać takie bardzo słynne powiedzenie w Speedway Manager, pamiętajcie, CEU nie jeździ i to jest prawda, więc no tak na dobrą sprawę fajnie zapowiada się ten klub, więc warto, aby też mądrze w nim zaplanować transfery. Znaczy zawsze też można podrzucić temat, że zawsze możecie wkleić nam linka na prywatnej wiadomości, czy jeżeli nie chcecie nam, to któremuś z menadżerów, z którym macie kontakt, zapytać go też o zdanie. To jest tutaj na podstawie takiej najlepiej wyciągnąć pewne wnioski. Dokładnie tak. Też. I tym samym dobiliśmy do końca. Tutaj właśnie jakby zakończymy ten etap związany z ligami seniorskimi w magazynie Ekstra. Powiemy sobie prawdopodobnie jutro, tak myślę w poniedziałek, powiemy sobie co nieco na temat supportera Grand Prix czy turniejów par, no i zrobimy oczywiście
losowanie dla tych menadżerów, którzy zostawili dla nas opinię i pewnie też jakąś nagrodę dla tych, którzy nie zostaną wylosowani, co też Pozioma zasygnalizowałeś. No to materiał mamy przerobiony, tak jakby scenariusz 3 kartki ja tu przewijam, więc jakby jest. Kiedyś będę chyba robił zdjęcia tego scenariusza i go wrzucał, żeby każdy widział, że tutaj jest trochę zapisków, notatek, skreśleń i tak dalej. O Nie, jakich to ligach samo. będziemy gadać. O, widzisz, proszę bardzo. Także jakby jesteśmy do magazynu przygotowani. Ja na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć, zwrócić się oczywiście do wszystkich menadżerów, jeżeli, zwłaszcza tych lig niższych, zauważcie, dzisiaj o 6 ligach tylko 2, ale no generalnie rzecz biorąc też chcemy od menadżerów dowiedzieć się, które ligi powinniśmy przeanalizować. Jeżeli jesteście nowymi menadżerami, śmiało piszcie, wyrazimy swoje zdanie na temat zawodników, klubów, sytuacji w tabeli. Tak jak tutaj menadżerowi Siuden możemy podpowiedzieć, fajnie zaczynasz wychowankami, masz szansę na awans, w jaki sposób na przykład wzmocnić swój skład, więc takie sugestie też są, myślę, że od nas przydatne. Także z mojej strony to wszystko. Pozioma, coś chciałbyś dodać jeszcze na koniec? Ja bym powiedział i dodał to, żebyście się powoli zaczęli przygotowywać na imprezy, bo chyba karnawał przed nami jest, więc warto pójść też i odetchnąć troszeczkę od codzienności. No to słuchajcie, życzymy udanego karnawału. Dzięki bardzo za ten odcinek. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Cześć. Siema.